Cześć! Pamiętacie, ostatnio, czyli 2 tygodnie temu bodajże, opublikowałem na moim kanale Jak fajnie mieć ogródek film o pielęgnacji sansewiery cylindrycznej. No i w tym filmie dzieliłem większą roślinę, z której pozostała mi oto taka łapka. Łapka, bo przypomina ludzką dłoń. Z kolei w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak fajnie zapleść warkocz właśnie na tej sansewierze cylindrycznej. Spróbuję ją sobie wyciągnąć, ponieważ i tak będę ją przesadzał, a będzie mi o wiele łatwiej zaplatać ją z takim oto gołym korzonkiem. Tą ziemię zachowam sobie i zmieszam z taką specjalną ziemią do kaktusów i sukulentów. No, cała ziemia wyszła, także zaraz ją również wykorzystam, ale najpierw jeszcze sobie przemyję ten oto korzonek, tak żeby tutaj gdzieś ta ziemia się nie wysypała, a cała roślinka była czysta. Wystarczy opłukać w takiej letniej wodzie. No i roślinka jest przygotowana do wizyty u fryzjera. Przed zaplataniem warkocza trzeba ją będzie troszkę zahartować i zaraz to zrobię. A co znaczy zahartować? Ano trzeba tutaj te liście troszkę powyginać, tak żeby one były przyzwyczajone do takiego nienaturalnego wyginania. Musimy to zrobić dosyć delikatnie, z wyczuciem, żeby nie uszkodzić, nie połamać rośliny. Te młode liście sanseviery mają taką gąbczastą strukturę i jeśli są młode, można je właśnie w taki sposób sobie wyginać i przyzwyczajać do nienaturalnego formowania. Sansevieria to roślina odporna na wszelkie niedogodności, dlatego takie zaplatanie również jej nie zaszkodzi. Zobaczcie, już powolutku można formować warkoczyk. Mogę więc przystąpić do zaplatania. Panie zapewne powiedzą, co facet może wiedzieć o zaplataniu warkoczy. No ale spróbuję panie tutaj zaskoczyć. Kluczowy tutaj będzie ten najdłuższy liść, który powędruje do środka. Potem jego sąsiad po lewej stronie do środka oraz sąsiad po prawej stronie do środka. Potem znowu najdłuższy do środka. I właściwie na tym zaplatanka się kończy, ponieważ jest to młoda roślina. Te liście nie są jeszcze aż tak bardzo długie, by można było tutaj pleść w nieskończoność. No ale myślę, że to wystarczy. Na koniec musimy to sobie związać. Najlepiej zrobić to gumką, ale jest to tylko tymczasowe rozwiązanie. Najlepiej później zastąpić tą gumkę takim ozdobnym sznureczkiem, który będzie stanowił również ozdobę. Ale na samym początku, żeby ta roślina się nam nie rozłaziła na boki, najlepiej użyć do tego gumki. Również zielonej, chociaż ja stosuję taką bardziej jaskrawą, żebyście widzieli, jak to jest związane. No i właściwie to jest wszystko. Jak widzicie, po bokach tej rośliny pozostały mi takie 2 odrosty. Można je oczywiście zostawić, ale ja sobie je usunę. One się bardzo łatwo odrywają, więc usunięcie ich nie stanowi najmniejszego problemu. Wystarczy sobie oderwać taki oto fragment rośliny. Tutaj ten troszkę większy oderwę. No i pozostanie mi tylko
roślina z takimi 3 liśćmi, które mam nadzieję będą rosły w górę, tworząc coraz dłuższy warkocz. Na koniec pozostaje mi przesadzenie, czy też posadzenie już właściwie nowej rośliny, bo zaplecionej w warkocz, do nowej doniczki. Zobaczcie, mam tutaj taką doniczkę, którą przywiozłem kiedyś z festynu przedszkolnego. Zobaczcie, wykonała ją niejaka Maja. Nie wiem, czy całą doniczkę, czy tylko ten oto rysunek. Podejrzewam, że tylko ten rysuneczek. No ale uwierzcie mi, ta doniczka była bardzo, bardzo droga. Jak to bywa na takich festynach, gdzie dyrektorzy przedszkoli zbierają fundusze na różne potrzeby. No dobrze, no to wykorzystam tą doniczkę. Nasypię sobie ziemi. Ziemia przeznaczona do kaktusów i sukulentów. Gdzieś tam na moim kanale zobaczycie, w jaki sposób można przygotować taką ziemię. Jeśli mamy już ziemię wsypaną do połowy, możemy sobie tutaj umiejscowić nasz warkocz, dosypując ziemi aż gdzieś tam po to miejsce, gdzie zostały usunięte liście sanseviery. No i w takim oto nowym środowisku roślinka będzie się czuła znakomicie. A że ma małe wymagania, no to będzie rosła jak na drożdżach. Ok. Tutaj jeszcze sobie uzupełnię aż po sam brzeg, tak żeby nie żałować ziemi. Troszkę trzeba poklepać w tą doniczkę, aby ziemia była równomiernie rozmieszczona. No i mogę przystąpić do ozdabiania. Tutaj sobie wybrałem jakiś taki kamień ozdobny, który sobie wsunę w to miejsce, gdzie jest najwięcej miejsca i ten kamień będzie stanowił takie ładne tło dla tego warkoczyka. Oprócz kamyka, jako ozdobę użyję sobie również takich patyczków bambusowych. Będą stanowiły te patyczki również ciekawą ozdobę. Oczywiście, jeśli ktoś nie lubi jakiegoś przepychu, nie trzeba tutaj żadnych ozdób, a sam warkocz będzie prezentował się równie ciekawie. Chociaż Sansevieria jest bardzo tolerancyjna, jeśli chodzi o niedobór wody w glebie, no to oczywiście na początku musimy ją troszkę podlać. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten filmik i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!